Piąty dzień wyprawy przywitał mnie deszczem. Pan dał buzi pomnikowi. This colleague is from Germany. He's going to Istanbul. Dziesiątki butów. Buty ofiar Niemców. A te ślady to jak myślicie po czym? Czwarty dzień wyprawy rozpoczyna w miejscowości Martin w Słowacji. Jest ładna pogoda, słońce świeci, nie ma na razie wiatru, chociaż zapowiadany jest dość silny. Niebo jest takie przymglone, pochmurne. W oddali szczyty górskie. Ruszam dalej. Środkowa Słowacja i jej widoki, charakterystyka. Po środku gór, nizina, drobnymi pagórkami, no i jazda pod wiatr. Kurwa, ale te stromizny są wykańczające. Masakra. Rokov navždy opustila ich milovaná dcéra, sestra, vnúčka a spolužiačka Alexandra Pastorková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 19. septembra. Słowacja. To je útorok. W całym mieście z takich kukuruźników nadają komunikaty. Odpočívaj. Odpoczywaj. I zaraz puszczą muzykę. W całym mieście. Rynku, na osiedlach mieszkalnych. Całe miasteczko z radiowęzłem propagandowym. A na dole Ruczaj szumi, szemrze. Dobrych 10 km jadę cały czas z góry z prędkością no tak 33 to najwolniej, nawet do 60 na godzinę. No żeby na to zasłużyć, musiałem najpierw 3 godziny jechać pod górę.
40 km. Wykup Possible. Albo myjnia samochodowa, samodzielna, samoumywarka. I znowu z górki. Do Wityna, Dolna Las. Też się zbliżają wybory. Miałem okazję poznać już kilkudziesięciu kandydatów. To jeden z nich, który silny start. Następna mała miejscowość i dyskoteka w środku dnia. Czaka, czaka. Proszę bardzo. I koło cmentarza, a też muzyka gra. Żeby było weselej. No to jest odcinek, na którym będę miał najwyższy punkt słowackiej części wyprawy. Wyższy będzie tylko za parę dni w Bośni, w górach dynarskich. Natomiast tutaj to właśnie ten, do którego się zbliżam. To w zasadzie dzieli mnie od niego w pionie około 15 metrów, także to już nie jest wysoka wspinaczka, ale od ostatnie półtorej godziny to był ostry marsz pod górę. Nawet już nie jechałem, w niektórych odcinkach nie byłem w stanie, musiałem pchać rower. Wow. No. Niezły widoczek. Skarpa też niezła. Jeszcze odrobina podjazdu i od tego momentu kilkanaście kilometrów w dół.
Jeszcze pod górę. Prędkość 3 na godzinę. Stromizna 11%. Pod górę i pod górę. Ale widoki ładne. No, zaraz będzie zjazd i to. Strome, to widzę. Węgierska granica, ale wietrze jakieś kłopoty. Jakiś samochód stoi zatrzymany, kontrolują go. Chyba rowerzysty nie będą zatrzymywać, sprawdzać kasków, innych pierdół. No i tak, granica węgierska przywitała mnie o 22:20. No, to już jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty kraj na moim szlaku. Jest bardzo, bardzo ciepło, wręcz gorąco. 25 stopni, mimo takiej późnej pory, tylko wieje. Znowu zaczęło wiać. I to w twarz. Piąty dzień wyprawy przywitał mnie deszczem. Leje. Planowany dojazd do Igrane to sobota. Pół dnia odpoczynku, może dzień. I później 155 km do Dubrownika z Igrane. Igrane to jest mała miejscowość koło Makarska. No i we wtorek bym prawdopodobnie wsiadał w samolot. Wcześniejszy lot mam w sobotę, ale na sobotę mam marne szanse się wyrobić. Ale nie jest tak prosto, bo przez Beskidy miałem strasznie ciężką przeprawę. Nigdy w życiu po górach nie jeździłem. Także Beskidy, cała Słowacja to góry, 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 góry. No a czekają mnie góry dynarskie jeszcze w Hercegowinie. Tam będą dużo wyższe, skaliste, no i upalne. Dzisiaj dzień przywitał mnie deszczem. Spałem dzisiaj w hamaku pod bandeką. Także troszkę zmokłem. Jak przyjeżdżałem w nocy było gorąco, bo 25 stopni było o 22:30. Tak, pół do 12 było 25 stopni. Jeszcze rano się obudziłem, było 14 i deszcz. No i kiepską drogę mam teraz, jakieś 30 km jadę krajówką, tranzytową drogą krajową, a później skręcam i całe Węgry będę jechał aż do Serbii wzdłuż rzeki Dunaj. Całe Węgry już później i Serbię, później kawałek Chorwacji zahaczę, też wzdłuż Dunaju, tam na granicy Serbii i Chorwacji
przejadę Dunaj. Kurwa, jakie wyboje. No i później stamtąd z Chorwacji skręcam na południe, na Bośnię i Hercegowinę. To do później. Rosołek. Ładowanie sprzętów. Wszystkich. 20 km na Węgrzech. Pierwsze dzisiaj za mną. Wygląda na to, że wreszcie przestało padać. Jedyne co na mnie teraz kapie, to woda spod kół ciężarówek. Ale przestało padać i zrobiło się cholernie gorąco. Woda. Jaka jest dzisiaj pogoda na Węgrzech? Mam nadzieję, że już mnie nie dogoni i że z każdą chwilą będę się oddalał od tego frontu burzowego, który z tego co widziałem na prognozie pogody rozciąga się aż od Austrii przez północne Węgry, całą Słowację do Polski. To zresztą potwierdziły dzisiejsze zdjęcia wysłane przez Jacka. Że w Warszawie ahoj przygodo, ahoj. Za 40 km, za 30 km przywitam się z Dunajem, Dunajcem, wzdłuż rzeki aż do Bośni. No i zrobiło się na tyle przyjemnie, że czas zdjąć bluzę. Już chyba nie będzie padać. A od Dunaju będę miał wiatr w plecy sprzymierzeńca. Po wczorajszym dniu, kiedy wiał mi cały dzień w twarz, nawet do góry, dzisiaj będę miał w nim przyjaciela, sprzymierzeńca. No i nadszedł taki oto etap tej podróży mojej całej, że lada moment przywitam się z Dunajem, rzeką, która będzie mi towarzyszyć przez kilkaset kilometrów. Będę jechał wzdłuż jej brzegu, raz lewego, raz prawego, głównie lewego. Będę nad nią nocował, jadł, mijał wsie i miasta, które są położone nad tą rzeką, między innymi stolicę Węgier, Budapeszt, którą będę miał okazję napotkać na swojej drodze za około 2 godziny. Zostało mi tam 30 parę kilometrów do Budapesztu. Także będę pewnie mijał w jakieś bulwary dunajskie i tak dalej. No rzeka jest już tuż, tego co widzę na nawigacji, to już biegnie gdzieś za tymi krzaczkami, kilkadziesiąt metrów. Niewątpliwie jest to charakterystyczny punkt tej podróży. Dzisiejszy nocleg zaplanowałem w miejscowości Baja, też nad Dunajcem. Nad Dunajem. Zostało mi jeszcze 230 km do tego miejsca, także będę tam około pierwszej w nocy. Do później. Co to? Za pustostan. Matko jedyna. A oto i Dunaw.
Jak się to pisze po tutejszemu. O kurde. Szeroki jak Wisła w tym miejscu. Witajże, Dunaju. Muszę zejść na dół, zobaczyć, czy to jest czysta rzeka, czy brudna. Plażę ma bardzo ładną. Albo to jest piach, albo taki drobny żwir. No, żwir piękny. Jaśniutki. No masz, zanus piłka w Dunaju. Wygląda na czystą rzekę. Tutaj, chociaż pewnie z racji tego, że jest tak duża, to nie jest czysta. Ale rozlew burza. Bardzo ładnie pachnie, przyjemnie. Wcale nie tak jak Wisła. Ten zapach trochę przypomina zapach wody morskiej. Specyficzny. Ale nie rejpi, nie szlami, tylko rzecz tego dużego akweru. Jesień, 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 ach to ty. Jesień, 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 hejże ty. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałem bursztyny. Tylko facet zawiany. Fajna ścieżka rowerowa wzdłuż Dunaju. Wyasfaltowana. Wąziutka. Fajna. Zapachniało jedzonkiem. Jakieś knajpy przy drodze dla rowerzystów. Nastawione na rowerzystów. Ale odkąd spotkałem się z Dunajem, to widziałem już 3 pary. Starsze co prawda, takie po 60. Facet z kobitką. Z sakwami. Z pełnym klipunkiem na rowerach. Też gdzieś jeżdżą dalej i jednego gościa samotnego, takiego. Przeoczyłem. Tu. No, widziałem oznakowanie trasy rowerowej europejskiej numer 6, czyli europejska droga rowerowa numer 6. Węgierska 2 chyba. Tak było napisane, tak wnioskowałem. Oznacza to, że będzie tu wielu turystów. No i jak na razie faktycznie rowerzystów jest sporo. Przez Słowację przyjechałem sam chyba. Poza pojedynczą osobą raz na 50 km zmierzającą na swym rowerze do sklepu. O, i 2 chłopaczków na rowerach kurtki w lesie zbierali do wózka opał na zimę. Takie wielkie kłody też na góralach pojechali.
wysoko, wysoko w góry. Po szutrach, po takim nawet nie żwirze, tylko taki to był usypisko jakby ze żlebu górskiego. No i chłopaczki na rowerach górskich mieli przyczepione do nich z tyłu spore takie przyczepki dwukółki. Ładowali wysoko z gór, zrzucali solidne konary drzew, proste, połamane albo pocięte wcześniej. Na dziko to robili. To byli chyba Cyganie w ogóle, bo miały, chłopcy byli z daleka, widać było, że czarne buzie i włosy. I faktycznie parę kilometrów poniżej na dole była wioseczka, która miała kilka bardzo starych, zaniedbanych chatynek. Dunaj jednak jest piękną rzeką. Ma kolor balatonu, czyli mulistego zbiornika. Ale pachnie ładnie, pachnie rzeką, a nie szlamem. Ma dużo takich pięknych, piaszczystych albo żwirowych plaż. Po obu stronach rzeki. W pobliżu są góry. Przejeżdżałem tamtędy jakieś 2 godziny temu koło tego urwiska, usypiska. Robiłem zdjęcie koło znaku matki z dzieckiem przechodzącej przez pasy. A tamtędy nie przejeżdżałem. Nie chcę. Jest po drodze. Ani w smak znowu wspinać się pod góry. Ty żegluj, żeglarzu. Ciekawe, czy to zawodnik z Krymu, Warszawa i płynie do portu Czerniagowskiego, czy nie? Może do Łomianek. Jego brocha. Dobra, lecę dalej. To jest ścieżka. Ahoj! To nie Czechy, nie Słowacja. Tu się inaczej zawołuje. Ninja. Wybrzeże Dunaju przy Budapeszcie, w Budapeszcie, na wysokości centrum. Na dole panowie łowią rybki, w górze chodzą ludzie, jeżdżą rowery. Klasyka gatunku. Budapesztański bulwar. Zbliżam się do niego, no świetna plaża. Trochę jak w Chorwacji, bo żwirek. Woda czystsza niż w Wiśle. Ładna ścieżka rowerowa i tak. Pobliskie podmiejskie, znaczy podśródmiejskie kamienice.
mosty, promy, statki. Coś, czego nie ma w Warszawie, to łodzie prywatne też przycumowane są w przystaniach, w marinach, trochę jak w Gdańsku. No i co? Jest świetna pogoda. W oddali widać już Budapeszt. Zabudowania Starego Miasta. W oddali majaczą jeszcze kontury gór. No i przede wszystkim jest super pogoda, świetna ścieżka i wiatr w plecy, także dzisiaj nie narzekam na nic. No to wygląda uroczo. Skarpa, urwisko, bez żadnej balustrady. Wysokość no chyba z 7 metrów tych kamulców. Tu deptaczek. A po lewej stronie proszę, jakie budowle. No pięknie to wygląda, nie ma co. Forma, architektura, usytuowanie tych budynków robią wrażenie. Niesamowite wręcz. Naprawdę. Imponujące. A tu pod mostem jakiś potwór z Loch Ness z wielką szyją się wyłonił. Rzeka. No jest tak gorąco dzisiaj, że chętnie bym się wykąpał. No, tutaj coraz bardziej uwydatniają się szczegóły drugiego brzegu. Tektoniczne. No nie ma co. Miasto robi wrażenie niesamowite. Dużo starych budynków. Nie tylko nowe. Tak jak w Warszawie, większość nowych. Tutaj jednak po wojnie tej II światowej dużo mniej zostało zniszczone to miasto. Tu na wybrzeżu dziesiątki butów. Stand on the edge here, but first they have yes, Jewish, yes. So they asked first to remove their shoes, then to go stand on the side with some material, I think it's zinc or something like that, to keep it safe for the rest of the year. Constitution, yeah! No to przy okazji się dowiedziałem, o co chodzi z tymi butami. Jak się domyślacie, im chodzi o żydowskie buty. Nie wiem, czy to prawda, czy to były ofiary. Na pewno były to buty ofiar Niemców, którzy na odcinku 40 metrów grupowali Żydów. Kazali ściągać im buty. Potem ich rozstrzeliwano, a ciała zrzucano albo spadały bezwładnie do rzeki i odpływały stąd z nurtem. Natomiast na pytanie, dlaczego kazali im ściągać te buty, pani powiedziała, że był to taki okres, że buty były w cenie, także przedstawiały na tyle wysoką wartość, że Niemcy chcieli je oddając do renowacji zachować na sprzedaż, czy tam w każdym razie ze względów materialnych. No i podobno są to buty oryginalne, pokryte tylko jakąś warstwą metalu. Czyli wewnątrz tego cynku, czy tam jakiejś blachy powinien być prawdziwy materiał, skóra. Ruch miejski w Budapeszcie. Koreczki. Riru. Mamy sobie tu pyku pyk, boczkiem między autkami, koło autobusików. Lecimy na przełaj ku przygodzie.
A co mi szkodzi? O, dobra, lecim na Szczecin. Ale baszta. Ja cię sunę. Gdzie pano źle żech pojechał. Hopie. Kurczę, ładnie tu jest, naprawdę. Bo i góry, i rzeka, i stara architektura Starego Miasta. Na przykład to, przecież kurczę. Te drzwiczki, te okienka tutaj. Wiadukt tramwajowy wzdłuż bulwaru. Tam nowoczesne budynki, tu stare, tu deptak, tam rzeka, a tam góra. Z jakimś pomnikiem w ogóle, o cholera. No gdzie nie spojrzeć, zabytki. Matko jedyna. I Żydzi, i muzułmanie, i Cyganie, i Węgrzy. Polaków nie ma. W ogóle. Jak zasuwa, kurka wodna. Bożeż ty mój. Dobra, koniec tego filmowania, bo mosty to my też takie mamy. Też tak ładnie wygląda. Na stateczek, na promik, na Zegrze, stateczkiem, 45 minut, jedna strona, ludziska, kupuj ta, nie zastanawiaj ta się, bierz ta, bo pół darmo. A tu konkurencja, wow, jaki statek, ja cię sunę, 150 metrów statku długości. Choć tam można w środku rowerem zrobić jakąś wyprawę dwudniową. Następne. Jać. Następny most linowy, wiszący, ale stary. Jak London Bridge, tylko zielony, jak u Węgrów, a nie niebieski. Jak u Angolii. Proszę bardzo, jaki mostek. Toreb nawieszał na tym rowerze. Z przodu, z tyłu, z boku. No. Drugi ja, tylko ja kasku nie wożę. Drugi Patryś. Tamten to ma 2 razy więcej toreb niż ja. Kask na głowie. Matko jedyna. To on musi do Afryki jechać chyba. Ja go zaraz dogonię, zapytam, gdzie on jedzie. This colleague is from Germany. He's going to Istanbul. So he's much farther than me. About 1,000 from Germany. What city? Near to Frankfurt. Oh. So you're alone? Yes, solo traveling. That's the same as me. Nice to meet you. It's my first colleague on my trip, on my trail. When I met someone like me. Yeah. So safe trip for you. You are going along the Duna? Yes, Yeah. exactly. Via Serbia? Yes, to Baker. Okay, I don't stop you. What? I don't want to stop you. Ah, no problem. So you're going the same way? Yes, I'm going to Serbia today. I'm going to sleep in Baja. It's close to Duna. It's about 160 kilometers more. Oh. Yeah. And I'm stopping you. Because how many kilometers per day do you do? like 8 minutes, right? It's 8 to 9 of it. Yeah.
I'm trying to make 200 daily, Crazy. with exception when I have a mountains. And where the mountains, yesterday in Slovakia I make 150, but there was 2,200 up, you know, in the mountains. That's crazy. Yes. No. Now take left. So when you plan to finish in Istanbul? I think it's around in like 1 month. 1 month, uh-huh. And yeah. And what about the bicycle in the airplane? I think I will just send it by post Aha. back to my home. I think it costs like 60 to 70 euros, something like this. Aha. I think it makes like, more sense. Mm-hmm. That's the best way, the best solution, because Yeah. you don't have any border what to do. In fact, for me, now it's only the time, you know, because I have a period when I start and when I want to finish. So that's why I must to make 200 daily. Because when I saw the Budapest, I thought the same as you. It would be great to stay there for 1 day, maybe 2 days, yeah? Not to run away. But it's also very good. Yeah, maybe in the future sometimes. Maybe, yes. Yeah, time. That shouldn't be the problem. Łukasz leci z Frankfurtu do Istambułu. No i leci już 3 tygodnie, a będzie leciał jeszcze miesiąc. Jechał. Tylko że oni dziennie 50-80 km. W niektórych miastach zostaje na dzień, 2. W Budapeszcie był 3 dni. Miał też zepsutą dętkę w rowerze, czy tam koło całe. To jest tak powolutku, ale chłopak 19-letni sam wyruszył w taką podróż. No, szacuneczek. Bagaży ma 2 razy tyle, co ja. Bo też czasami mieszka w namiocie, a czasami mieszka w hostelach. No fajnie. Podziwiam w sumie 19-latka z takimi pasjami. Łukasz ciśnie za mną, ale za niedługo chyba do hostelu stanie. No, Luka i Patryk, połączyła się tutaj nasza droga na dobre 50 km od Budapesztu. It was very nice to meet you, Yeah, speak with you and Yeah, sure. enjoying the together the trip. It was very nice to meet you. Yeah. I wish you good luck, safe trip. Yeah, the And, same to you. I will give you the link to the movie. Yeah, I hope so. Yeah. Yeah. So see you. No. Kolejny night ride. Tym razem w wydaniu angielskim. 5 dzień jakby. Ale dopiero do końca zostało jeszcze chyba 20 km do celu. Celem jest Kaloksa. Kaloksa, miejscowość położona nad Dunajem. Jest tam jakiś pensjonat w nazwie
mający coś z rozmarynem. Najprawdopodobniej. Ale czuję, że będę dzisiaj nocleg w hamaku. Jak na prawdziwego bushmana przystało. A jeśli tak, to będzie to trzecia noc pod rząd, pod gołym niebem. Jedyne, o co się martwię, to to, że powoli prąd mi się kończy. Jeden powerbank już jest wyczerpany zupełnie, drugi w 57%. Bateria w telefonie w 100%. No i latarka też w 100%. Ale zanim dojadę do Kaloksy, to podejrzewam, że pozjeżdża tutaj jeszcze po parę procent. No a pół powerbanku, nawet niecałe pół powerbanku, to na całą jutrzejszą 200-kilometrową trasę, no to będzie za mało. Czyli będę musiał zatrzymać się na jedzenie w restauracji po to, żeby podładować wszystkie sprzęty. Zabrałem ze sobą 3 ładowarki szybkie, więc każdą możliwość wykorzystuję do tego, żeby 3 najbardziej rozładowane sprzęty podpiąć. Nawet jak jestem w supermarkecie, to potrafię znaleźć w nim jakieś gniazdka. Dzisiaj rano ładowałem się na stacji benzynowej, czekając na rosół. Ale jest to też strata jakaś czasu, bo zamiast jechać, czekam aż się sprzęty ładują. Ja nie narzekam, opowiadam tylko, jak jest. Pobudka w Kaloks, Węgry. No i oto 6. dzień podróży. Jestem na Węgrzech. Nocowałem w Kaloksie, w hotelu tym razem. Dzięki czemu jestem rzeźki, bo wykąpany, najedzony, dobrze wyspany. No ale obudziłem się przy pięknej pogodzie. 26 stopni o 9:30. Także zapowiada to upalny dzień. Prognozę sprawdzałem, to mają być takie warunki do samego wieczora. Wiatr jest jedynie nieco niesprzyjający, bo wieje z kierunku południowo-wschodniego, czyli delikatnie mi tu w twarz, w skosie. Więc nieco utrudnia jazdę, ale nie jest silny. W porywach sięga do 10 km na godzinę, także jest momentami nieodczuwalny. Teraz na przykład czuję go silniej. Są momenty, kiedy się zrywa i przeszkadza, a na ogół jest spokojnie. Cel pośredni na dzisiaj to miejscowość w Serbii, Sambor. Mam tam około 95 km. No i będzie to półmetek mojej dzisiejszej wyprawy. Docelowo chciałbym zanocować gdzieś, bo jadę przez Serbię, później kawałek Chorwacji i wjeżdżam na Bośnię. Także albo właśnie w Chorwacji, albo już na Bośni. To by oznaczało, że pokonałbym wtedy dystans powyżej 200 km. A jeżeli w Chorwacji, to nieco poniżej. Zobaczymy. Jadę dzisiaj po płaskim, więc szansa jest na Bośni.
No to już jest taki klimacik południowy bardzo. Ta wioseczka. Jest upał, 37 stopni. Wypalona trawa słońcem. Wybielone farbką domki. No. Za 10 km Serbia. W Serbii przejazd przez jakieś 2 godziny. Po drodze jedna duża miejscowość Sombor. I później wyjazd z Serbii przez most nad Dunajem do Chorwacji. Później w Chorwacji dobre 3 godziny pedałowania i powinienem się dostać do Bośni. A zobaczymy, czy dzisiaj tam dojadę do Bośni. Na pewno do Chorwacji, jak się nic nie wydarzy. Halo! Piąteczka. Co to ja widzę? Ale elektryk. No i po raz pierwszy w tej wyprawie przekraczam jakąś granicę w ciągu dnia po widnemu. No i padło na granicę węgiersko-serbską. Ciekaw jestem, jak to przejdzie, bo wygląda jakoś dziwacznie. Światło, szlabany. Będzie kontrola. Najbardziej się obawiam, bo mam w pojemniczku medycznym kilka gram kreatyny i się obawiałem, czy nie będzie przypadkiem przypału odnośnie czy to narkotyki, ale zaraz się okaże. Aha. Serbski kolega jest koleżanką. Good morning. Dobar dan. Dobar dan. Do widzenia. Do widzenia. Wszystko? Thank you. No przeszło jakoś. No proszę, proszę. To jest granica. Policja, zasieki, druty kolczaste. Plot, jak się masz? Republika Serbska. Tak. Welcome. Dobrodoszli. Sombor. No właśnie do Somboru jadę. Zobaczyć go. Chwilę, szybciutko zwiedzić i jechać dalej. Serbia na razie jak Węgry. Płasko. Pól dużo, mnogo. Kukurydza. Słoneczniki. Upał. I płasko. No, w Serbii jestem pierwszy raz. Nawet nie byłem nigdy samochodem przejazdem. Mijało się jakoś tą Serbię jadąc do Bułgarii czy do Chorwacji.
Także pierwszy raz jestem. Wpadł mi do kolekcji kolejny kraj. Na rowerze przy okazji. A na trasie jest to Polska, Czechy, Słowacja, Węgry. 5. kraj, Serbia. Przede mną jeszcze Chorwacja, Bośnia. Serbia. Przystanek autobusowy. Pewnie z lat 80. A te ślady to jak myślicie po czym? Dziewięć milimetrów. Ktoś tu zginął. Zapewne. No i ta północna Serbia, miejscowość Sambor. Jedyna duża miejscowość, jaką odwiedzę w Serbii. I zaraz z niej wyjeżdżając skręcam na południowy zachód w kierunku granicy, która będzie chyba tylko pieszą granicą, bez samochodowego przejścia. No wiem, że jest tam most nad Dunajem. No i mam do tego miejsca jakieś 1,5 godziny przez wsie i tereny rolne. No miejscowość średnia, nie za duża. Charakterystyczne jest to, że jest bardzo dużo tutaj takich pubików pootwieranych z jadniętiną, jedzeniem, mięsiwami. Dużo, nawet w małych wioskach takich bardzo małych, nie jakichś gęsto zaludnionych. Też co 4., co 5. dom jest taki restaurant. Siedzi 2-3 lokalsów, popija coś z procentami i tyle. No i w miejscowości Sambor jest mniej więcej tak samo. To, że widać, że jest to starsza miejscowość, bo budynki mają na pewno powyżej 100 lat niektóre. Ale jakieś bloki są z czasów chyba Jugosławii i Tito. No lecę dalej, muszę oszczędzać tutaj roaming, bo tutaj niestety nie mam europejskiego internetu, tylko internet świat, którego mam tylko 5 giga wykupione. Przejadę się przez miasteczko, trochę zboczę z trasy. Zobaczę, jednak nie jest aż takie małe, bo ma deptaczek, starówkę, ratusz. Czyli na pewno te prawa miejskie ma już od dawna, bo by się tak nie rozwinęło. Tak. Dziecko by mi wpadło pod koła, byłby ambaras. Kościół katolicki, church. Tiruriru, tiruriru. Wow, wow, wow. Jumart. Jumart. Pan dał buzi pomnikowi. Apoteka. Zaczyna się. No i natrafiłem na imigrantów. Łażą gdzieś tam w las. Z tego co się zorientowałem, tutaj na obrzeżach miasta jest jakaś taka ich dzika enklawa. W takich pustostanach mieszkają, łażą. O, tłumek kilkunastu chłopa jest. Até o entardecer, é que eu gamei na tua sentada.
Zaraz się jeszcze przyjebią do mnie może. 170, quero ver tu aguentar. 170, quero ver tu aguentar. 170, quero ver tu aguentar. Toma, 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 toma. Nesse clima de chuvinha só faltou você. Quero ficar de conchinha até o entardecer. É que eu amei na casa sentada. Foda é que tu é. To wycieczka rowerowa. Także po powrocie Balkan Grill musi być. No i w prognozę sobie zerknąłem. Tuż okazuje się, że te chmury, które tam przede mną widać, zwiastują front atmosferyczny, który ciągnie za sobą ochłodzenie i burzę, opady deszczu. Jutro na tym odcinku chorwackim, który będę przymierzał, i w północnej Bośni będzie padało. Mam nadzieję, że już chociaż dzisiaj mi odpuści i do tej północy pozwoli jechać w suchym, bez deszczu. Teraz temperatura już spadła, aczkolwiek jest ciepło, cieplej niż wczoraj. Po prostu w koszulce bez tej bielizny termoaktywnej, takiej leginsowatej. Bo wyglądam w niej jak Spiderman czarny, ale klei się to do skóry, takie nie za wygodne, jak się wysile, na przykład na jakimś podjeździe, albo jak spierzelam przed psami i przypedałuję ostrzy, to jestem cały mokry. Dlatego lepiej mi bez. Co tam tak jest? O. Dark Ride w wydaniu serbskim. Zbliżam się do granicy serbsko-chorwackiej, ale pieszej. Gdzieś tu zaraz będzie przejście. No. Strasznie dużo szczurów jest tu w Serbii. Naprawdę. Masakra. Przy drodze biegają po prostu szczury, a nie myszy. Tak jak w innych krajach były myszy. Natomiast tu są szczury. No. Znowu będzie trzepanko prawdopodobnie dokumentów. Chyba muszę jako samochód podjechać, nie wiem. No bo co? Paszport, bitte. Gdzie ja mam te paszporty całe? Czy tam? No dobra, jest. Good evening. Već si rodio? Evo, šta ti kažeš? 29. This is one point, and there is another one. Razumijanje ništa. Ako može bicikl? Croatia. Croatia. Alone? Yes, alone. Yes. Of my six day, I think 3 left. Which town to Croatia go? Dubrovnik. Dubrovnik. London. Today I plan to stay in Bosek.
Tomorrow Bosnia, 40 kilometers. 40 kilometers. Bosnia, then Makarska. There will stay for one night, and after that Go and see. go and see it. I eat ice cream. After that to airport, pack my bike to the cartoons, and go home. Super Have a job. nice trip. Have a nice night and good job. Thank you. Bye. Bye. 22:15. Wjechałem do Chorwacji. Bardzo przyjemna rozmowa na Straży Granicznej ze strażnikami. Zainteresowali się moim pojazdem, pytali skąd przyjechałem i dokąd jadę. Wybałuszyli oczy, czyli nie mają tu zbyt często takich delikwentów. A ja zbliżam się do Dunaju, będę przejeżdżał zaraz most nad rzeką Dunaj. Oto. O. Rzeka Dunaw. Reka Dunaw. A tam mam, że tablica, która oznajmia, że Republika Serbii żegna. Mówi goodbye. Goodbye. My friend. Rzeką Dunaj. Nad rzeką Dunaj właśnie. Przemierzam. Tak, zaraz będzie drugie przejście. Gramaniczne. Chorwackie. To byli Serbowie. A teraz będą Chorwatowie. No tak, kolejka tirów. To nie jest piesze jednak, tylko normalne, samochodowe. Żenia. To ja se tu ich pyknę. Chorwat, jedź. A ja za nim. A tiry stoją, mrugają, grzeją motory, palą. Wachę. Dunaj natomiast płynie jak płynął. Jaka kuleja, ja cię sunę. No. Chyba się wkurwili, że ich wyprzedzam i się ruszyli. A Patrynio ciśnie pod prąd. Pasmo tirów wyprzedzam, a co? Se lecę, jak jakiś vloger, kręcę film. Przywitałem się z nimi. Dober dan! Jaka koleja długa, kurna. Wszystko dla tej Chorwacji oddadzą. Każdy towar, belki nawet metalowe. O, mosty budują. Coś podobnego. Się do kurwa. No dobra, zobaczymy jak na chorwackim przejściu. Niepotrzebnie te dokumenty chowałem. Zawsze zapominam i robię to samo. Pyk do schowka, a później 200 metrów dalej znowuż wyciągam. No dobra, kamerka na przyczajce.